Cześć, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art w spóźnionym walentynkowym Get Ready With Me. Mówię spóźnionym, ponieważ nagrywam ten odcinek w zasadzie w dzień singla, także pozdrawiam wszystkich singli. Ja nie byłam singielką od bodajże 18 lat, więc nawet nie wiem jakie to uczucie. A wy widzicie ten odcinek w dzień listonoszy i donosicieli poczty, więc również pozdrawiam wszystkich listonoszy i donosicieli poczty. Zapraszam was dzisiaj na tutorial tego makijażu, czyli taki bardzo subtelny hollywoodzki makijaż upiększający z takim subtelnym blush drapingiem. Będę miała dla was również dzisiaj kod rabatowy do dr Ireny Eris, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Jak widzicie, fryzurę mam już ułożoną i zrobiłam ją wczoraj i słuchajcie, użyłam sobie mini prostownicy, którą właśnie sobie tak powykręcałam pasma i powiem wam, że bardzo podoba mi się ten efekt. Myślę, że to taka fajna alternatywa dla mnie, jako dla osoby z krótkimi włosami, żeby dodać takiej tekstury, żeby tutaj coś się działo z tą fryzurą. Mi się bardzo, bardzo podoba. Przechodzę do makijażu. Na twarzy mam już pielęgnację, więc zacznę sobie od podkładu. Wczoraj na Instagramie opublikowałam rolkę z makijażem takim właśnie walentynkowym, gdzie zrobiłam taki subtelny blush draping i takie bardzo subtelnie różowe oko, ale takie naprawdę, naprawdę, wiecie, hollywoodzkie. Mega mi się ten makijaż podobał, więc dzisiaj też chciałabym go odtworzyć, ale pomyślałam, aby inaczej zacząć, bo wczoraj zaczęłam od kremu BB, a dzisiaj myślę, aby użyć sobie podkładu matującego, ponieważ kolejne kosmetyki, których będę używała, mają lekko taką rozświetlającą, satynową formułę, więc żeby tak zrównoważyć ten błask, chciałam powiedzieć, czyli błyski mat. I wyszedł błask. To użyję sobie matującego podkładu. To jest podkład Mattifying od dr Ireny Eris. U mnie bardzo długo utrzymuje mat i wystarczy niewielka ilość, żeby, zobaczcie, ładnie wyrównać koloryt cery. Ok, podkład mam, cieniutka warstwa, ja mam odcień 20 Natural i zobaczcie, że bardzo ładnie się tutaj wkleił w kolorystykę moją. Przechodzę do korektora Clarins Instant Concealer. Nałożę sobie tutaj przy oczach. Troszkę tu. Bardzo lubię tutaj sobie kłaść korektor, żeby delikatnie rozjaśnić to miejsce. I tutaj odrobinę sobie dołożę, bo tutaj mam po prostu takie, wiecie, więcej jakichś krosteczek. A dzisiaj muszę być flawless. Przechodzę do utrwalenia mojego podkładu pudrem Blur od Clarins. Akurat ten podkład, który mam, on na tyle jest matowy i zastygający, że nie muszę jakoś mocno tutaj wciskać tego pudru w pory, bo on sam w sobie się ładnie trzyma. Ale tak po prostu, żeby też ten korektor trochę utrwalić. Zanim przejdziemy sobie do dalszego makijażu twarzy, troszeczkę pokryję sobie brwi tą maskarą od dr Ireny Eris. Właśnie wczoraj jej używałam, jak robiłam rolkę i tak mi się spodobało, bo chciałam, aby ten makijaż był walentynkowy, ale jednak po tej takiej naturalnej, bardzo użytkowej stronie. I przechodzimy do głównej atrakcji dzisiejszego wieczoru. Wczoraj dostałam taką piękną paczuszkę od dr Ireny Eris. I w tej paczuszce znajduje się ukochana przez wszystkich paleta do twarzy, która zawiera w sobie róż, rozświetlacz, bronzer i produkt do konturowania. I ja dostałam, zobaczcie, taką ze swoim imieniem, więc mam taką spersonalizowaną. To jest mega, mega urocze. Jeżeli chcielibyście złapać tą paletę w lepszej cenie, to możecie skorzystać z mojego kodu RED21, który daje wam 21% rabatu na wszystkie kosmetyki dr Ireny Eris, więc nie tylko na tą paletę. Kod jest ważny do 28 lutego i nie łączy się z innymi promocjami. Wszystkie szczegóły napiszę wam na dole w opisie. No zobaczcie tylko na tą paletę, jest przepiękna. I widziałam wczoraj na stronie, że była dostępna, także polujcie. Powieki przygotowuję odrobiną korektora i przechodzimy od razu sobie do działania, do tej palety. I ja zaczynam sobie od tego różowego odcienia, który nakładać będę tutaj w zewnętrznym kąciku oka i na skroń. Tak jak wspominałam wam na początku, chciałabym stworzyć taki subtelny blush draping, czyli róż, który jest przeniesiony właśnie tutaj wyżej i połączony z cieniowaniem na oku. To da nam taki właśnie nieco walentynkowy vibe, subtelnie różowy, ale też fajnie wpisze ten makijaż w obecne trendy. I przenoszę też trochę niżej ten róż. I nakładam drugą warstwę, zmieniłam sobie pędzelek na skośny, żeby troszeczkę mocniej dobudować sobie ten kolor. I dokładam drugą warstwę, tak żeby zintensyfikować ten róż, tutaj w szczególności w tym miejscu tak centralnie. Tutaj się na boki ładnie rozchodził, a tu żeby było intensywnie. I rozcieram troszeczkę do dołu.
I zobaczcie, że te kosmetyki daje się naprawdę bardzo ładnie budować. To mi się w nich podoba, że ten pigment jest taki wyważony. No po prostu coś pięknego. Zmieniam pędzelek na mniejszy i ten sam róż teraz aplikuję w załamaniu powieki. Bardzo lubię, gdy przy blush drapingu mamy połączenie makijażu oka z makijażem policzka. Więc tutaj jak sobie dołożymy tego różu, to będzie bardzo ładnie się komponować. Przybliżyłam Was jeszcze bardziej, żebyście dobrze widzieli, co robię. I teraz na drugim oku dokładam sobie. W przypadku tej palety, jeżeli chcemy mieć subtelny efekt i taki bardzo szybki makijaż, wybierajmy pędzelki mało zbite, takie bardzo luźne. Wtedy bardzo szybko i łatwo nałożymy produkt równomiernie, bez jakichś plam, ale też bez takiej dużej intensywności. Jeżeli chcemy te kolory budować, warto jest wybierać bardziej zbite pędzelki, wtedy one pomagają nam właśnie ten pigment skoncentrować w jednym miejscu mocniej. Nakładam też troszeczkę na dolną powiekę. Następnie przechodzę do tego koloru, czyli tego chłodniejszego do konturowania i pogłębiam sobie to załamanie powieki jeszcze bardziej. Czystym pędzelkiem rozcieram jeszcze delikatnie całość. I pozostając przy tym chłodniejszym odcieniu do konturowania, dodam sobie też odrobinę na policzki, ponieważ wciąż mimo blush drapingu chciałabym, aby moja twarz miała jakiś kształt, więc pomyślałam, aby podkreślić tylko te moje delikatne zapadnięcia na policzkach. O, w ten sposób, żeby buzia też miała po prostu bardziej wyrazisty kształt. I rozcieram wszystko pędzlem po podkładzie, tak jeszcze zmiękczam. Już tutaj się ładnie wtopiło. Teraz pomieszam sobie ten odcień do konturowania z bronzerem i delikatnie jeszcze dodam sobie koloru na czoło, żeby nie było czegoś takiego, że tutaj się dużo dzieje, tu jest masa koloru, a reszta twarzy jest, wiecie, taka blada i nijaka i tam się nic nie dzieje, więc chciałabym dołożyć troszeczkę koloru też tutaj, bo twarz powinna tworzyć spójną całość. I podbródek. Teraz przechodzę do rozświetlacza i palcem będę nakładać na całą powiekę w wewnętrznym kąciku i wklepię też delikatnie w policzek, też palcem. Ostatnio bardzo lubię nakładać suche rozświetlacze palcami, tak się ładniej wtapiają w skórę. I dodanie rozświetlacza przy blush drapingu też dodaje nam trochę więcej kształtu twarzy. To nie jest jeden taki wielki, wiecie, placek koloru, tylko dostaje policzek tej trójwymiarowości, więc też bardzo polecam, żeby przy blush drapingu delikatnie rozświetlać sobie policzek. Słuchajcie, makijaż oczu jest skończony, więc podkręcam rzęsy i będę je tuszować. I wczoraj użyłam sobie maskary brązowej i uważam, że to był idealny wybór, bo dał mi taką delikatność i subtelność i dziewczęcość, więc sobie dzisiaj też użyję tej brązowej. Ja mam tą z Maybelline Lash Sensational i to jest odcień True Brown. Te maskary chyba znają wszyscy, ale właśnie ostatnio wyszły również w wersji brązowej. Oczywiście musiałam się ciapnąć na powiece, bo jak żeby inaczej. Słuchajcie, dawno się tak nie uciapałam tuszem jak dziś, więc dokładam sobie tego rozświetlacza, bo po moich poprawkach nic z niego nie zostało. Zanim skończymy makijaż, zwieńczając go ustami, chciałam delikatnie też pokryć sobie dekolt bazą rozświetlającą, tą Silky Shine, bo tutaj wiecie, tutaj na twarzy dużo się dzieje, a tutaj jest tak trochę pusto, łyso. Mam tylko nałożone jakieś takie delikatne masełko i rozetrę sobie tym wielkim pędzlem z Glam Shopu. On tu się fajnie nadaje i jest mega, mega przyjemny. Ale schnie, powiem wam, 100 lat. Jak się go używa i się myje, to po prostu schnie wieczność. I wezmę sobie odrobinę rozświetlacza z palety i podkreślę już tylko takie najbardziej wystające miejsca, czyli obojczyki, ramiona, ale tak, wiecie, subtelnie, bez przesadyzmu. No i czas na makijaż ust. Ja zacznę sobie konturówką Mleczna Czekolada z Glam Shopu, tak żeby podkreślić mój kształt ust.
ale bez przyciemniania go. I na usta wlatuje ten błyszczyk o prześlicznym odcieniu, to jest 05 Wedding Pink, również od dr Ireny Eris. I on tutaj pasuje tak idealnie, jeszcze do mojej koszuli. Trzeba uważać z jego ilością, bo potrafi się tutaj tak zbierać na linii błony śluzowej, więc nie za dużo. No kolor po prostu idealny. Wezmę sobie jeszcze odrobinę mojego różu w kremie z Bobbi Brown i palcem dołożę sobie tutaj na sam środek ust i na łuk kufidyna. Ale soczyście. Wow. Zwieńczam twarz mgiełką utrwalającą od Charlotte Tilbury. I nasz makijaż jest skończony. Dla mnie to jest idealny makijaż na randkę, który bardzo upiększa, jest subtelny, kobiecy i jednocześnie fajnie wpisany w trendy, więc jest niby takim zwykłym makijażem, ale jednak coś się tutaj fajnego dzieje. No ja się czuję jak gwiazda Hollywood, nie będę tego po prostu ukrywać, nie będę udawać skromnisi, po prostu czuję się przepięknie. Wszystkie produkty od dr Ireny Eris, których dzisiaj używałam, podlinkuję Wam na dole w opisie. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu RED21, który obowiązuje do końca miesiąca. Są to jednak kosmetyki z nieco wyższej półki cenowej, więc warto korzystać jednak z takich promocji i rabatów, jeżeli takie są dostępne. Napiszcie mi, jak ten makijaż Wam się podoba i jaki makijaż Wy wybralibyście na walentynki, na dzień singla i na święto listonoszy. Mam nadzieję, że pomysł na taki makijaż Wam się przyda. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Hej!